Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Mimo że jest niedziela, to dla nas ta niedziela jest handlową i zrobimy zakupy w tym oto markecie. Zapraszamy na film. Wyjdę pierwszy. Przesuń się. Tutaj był gabinet prezesa, jak widzicie. Pomieszczenia ogólnie są puste. Okna są zabite różnymi sprzętami. Tutaj, tam może później pójdziemy. Tutaj na pewno był gabinet prezesa. Może zanim pokażemy tą główną halę, pokażemy te pomieszczenia, tutaj te socjalne, a potem wejdziemy razem. Zobaczcie, tutaj mocno już poniszczone, kable rozrzucone, pocięte. Zawsze mam wątpliwości, czy używać latarki, czy panela. Ale dobra, tutaj był dział faktur. Zobaczcie, tutaj cała instalacja była. Cała instalacja. Spore, dużo tego tutaj było. Tutaj mamy pełno nazwisk, więc potem i tak to będę musiał zakryć, ale możecie sobie tak to zobaczyć. Włączymy sobie tu jeszcze dodatkowe światło i pooglądamy troszeczkę, jak to wszystko tutaj wygląda. U góry były takie lampy, świetlówki. Tutaj są czujki. Mam nadzieję, że nie są podpięte. Instrukcja postępowania w czasie pożaru. Ola? Ok. Idziemy dalej do kolejnego pomieszczenia. Tutaj jest archiwum było przynajmniej. Jakieś kable porozrzucane. Jest jakiś różowy pokój. Zajrzyjmy do niego. A, tu była apteczka. Kolejna jakaś rozdzielnia. Tutaj naręczniki. Zobaczmy, czy działa. Kręci się, ale nie ma papieru. Tu była apteczka, czyli taki pokój, w którym można było... to jest jakiś preparat do podłóg w przemyśle spożywczym. No tak, tutaj był market, w którym sprzedawano żywność. Zakaz palenia. Zobaczcie. Przejdźmy sobie tutaj dalej do tych pomieszczeń socjalnych. Tutaj znowu coś. Tu ubikacje były. Magazyn środków czystości. I tutaj tak to wygląda. Tu jest strasznie ciemno. Czujki poodpinane. Tutaj WC. Zobaczcie, jak to wygląda. Lustra całe, więc aż ta dewastacja taka nie jest. Tutaj nieczynne wszystko. I znowu ubikacja. Przejdę sobie dalej. Zobaczymy, jak to jest. Nie chciałbym się jakoś tam od Oli oddalać, ale Ola tam ma wszystko, co trzeba przy sobie, więc tu mamy szatnię męską, a tutaj szatnię damską, gdzie ekspedientki musiały się przebierać. Tutaj mamy wieszak na fartuchy i znowu jest ubikacja, ale bezpośrednio z szatni damskiej jest przejście do ubikacji żeńskiej. Tutaj nawet prysznic był. I tu jakieś rzeczy. Proszę o sprzątanie po sobie spadającego papieru na podłogę. Dziękuję. No i tutaj droga ewakuacyjna. Jeszcze wszystko jest. Tutaj kolejne rzeczy. Droga ewakuacyjna. Zobaczcie.
i szatnia damska. Dobrze, przejdziemy dalej. Tutaj jeszcze wejdę do szatni męskiej. Tu też był prysznic na wodę, ręczniki. Nawet nic nie jest pokradzione. Dobra, idziemy dalej z tych pomieszczeń socjalnych. Tam jakieś przejście jeszcze jest, ale myślę, że później do niego pójdziemy. Najpierw chciałbym iść tam, gdzie jest Ola. Więc sobie pójdziemy w tym kierunku. Dużo rzeczy tu jest zniszczonych, rozwalonych. Jakby ktoś chciał tutaj zabrać te wszystkie rzeczy. No ale idziemy dalej. Tu mamy kolejną rozdzielnię. A, tu już byliśmy. Tu jest prezes. A tutaj jest ta hala, w której robiono zakupy. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale ci powiem mega, nie? No, W sklepie to sobie nie zdajesz sprawy, że on jest taki ogromny, jak są półki, nie? to jest ogrom. Naprawdę ogrom. Tutaj chyba była... Jakieś dzieci przyjechały. Tutaj? Na rowerze dzieci. Aha, może będą tu jeździć. Możliwe. Słuchajcie, ta hala jest ogromna. Ogromna hala. Tu ktoś przyjechał? Ktoś tam jest, widzi, jak tu odpalamy wszystko. Ale musiało to tak wyglądać, że tutaj, tędy wchodzono na tą salę. Ciężko powiedzieć, myślę, że w tych miejscach były kasy. Tu są wyjścia ewakuacyjne, tam jest ubikacja. I tu mamy tą ogromną halę, w której były półki i różne rzeczy, inne towary po prostu sprzedawane. Przejdziemy się teraz tak troszeczkę. Zobaczcie, jakie to jest duże, jakie to jest ogromne. I jest tu zupełnie ciemno. Tam widzę jakieś pozostałości. Zaraz sobie podejdziemy i zobaczymy, co to tak naprawdę jest. Myślę, że tutaj panel za dużo nam nie daje. Tu znowu jest jakieś przejście do innych pomieszczeń. Ja tylko tam zerknę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, tu kolejne jakieś przejścia. Pomieszczenia, jakieś zaplecze magazynowe. Z tej strony to tak wygląda. Obiekt jest w ogóle pod jakąś ochroną. O, tutaj i sataniści byli. Jakieś satanistyczne obrzędy. No i dzisiaj w promocji. Zobaczcie, co tutaj jest. Oprócz tego pentagramu na podłodze możemy dostrzec tutaj produkty, które były sprzedawane tutaj. Mamy sery pleśniowe, oscypki nawet, ryby. Tutaj mamy ser z kminkiem. Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj były promocje. Wywieszone, co jest dzisiaj w promocji. Tu mamy ryby wędzone. Czy dużo ryb tutaj. Nakład na ryby był. I tu mamy wędliny. Zobaczcie. Jakieś salami, szynki. No wygląda to dosyć fajnie. Zobaczcie. I tu mięso świeże, wołowe, wieprzowe. No i tutaj różne, pewnie tutaj w tym miejscu był rzeźnik, stąd te promocje. No i tutaj mamy te wszystkie rzeczy, które można było tutaj kupić. Tak to wygląda. Jest tu niesamowite echo. Niesamowite echo. Dzisiaj w promocji znowu taka sytuacja. Indora w promocji mieli. To siła. No i tu być może za tą szybą siedziała ochrona, która zerkała na tą ogromną halę i tam już jest pierwszy klient, można powiedzieć, który tutaj się dobija. Może ktoś z miejscowych. Tutaj mamy magazyn i mnóstwo
rzeczy. Ciekawe, czy tędy da się wyjść. Potem w przypływie stresu moglibyśmy tam nagle zacząć klamkować i wyjść. Ale tutaj na pewno siedziała ochrona i patrzyła sobie tutaj właśnie. Dobra, wejdziemy sobie stąd, z tego pomieszczenia. To jakaś gaśnica jeszcze jest. Tam dzieci pewnie już przyszły, myślą, że może coś kupią tutaj, niestety. Cały czas zaglądają, bo oni widzą te światło. Tak, tak. Są strasznie zaintrygowani. No, Oni No. by pewnie chcieli sobie może tu pojeździć. a pewnie mogą tutaj wjechać. Tam była budka ochroniarza, ale tutaj też jest taka budka. Przyćmione są te szyby, że ja na przykład Ciebie musiałoby tu być jasno, żeby było widać. Tak, Więc i tutaj tam ta sama zasada właśnie była, nie? Czyli to w dwóch miejscach na pewno. No, Bo tutaj było wejście, widzisz? Tutaj Tak. otwierali tą wielką roletę. a to tutaj było to Tak. wielkie I tutaj wejście. po prostu było wejście, bo to tam z tej W ten strony sposób. jest parking. No. Rozumiem. Aha. No dobra. Tu jeszcze są pozostałości, nawet nie pozostałości, bo tu są po prostu świetlówki. Wiszą takie różne łańcuszki, na których pewnie coś było. Tutaj cały ten szlauf jest rozwinięty. Tutaj powiem Wam, nieźle jeździłoby się na rowerze. Sam gdybym miał tutaj rower albo jakąś deskorolkę, z przyjemnością bym pojeździł. Oczywiście no, nie w tym wieku, bo pewne rzeczy no, niestety nie są już mi dane. Ale tak to wygląda. Idziemy sobie dalej, jeszcze tutaj. Tutaj też, jak Ola mówiła, musiała być ochrona w tym miejscu. I za tej szyby wyglądała, czy ktoś przypadkiem nie wynosi jakichś rzeczy. Więc wejdźmy sobie tutaj. O, tu nawet kalendarz jest z roku 2011. Powiat lubliniecki. Taki akurat mają ten kalendarz. I tu mamy jakąś gołą panią z Twojego weekendu z marca 2011 roku. Czyli myślę, że właśnie ten sklep tak został zamknięty w 2011 roku. No i tak to wszystko wygląda, no niestety. Tutaj na rowerach przyjechali, ale oni w sumie to mogliby tu wejść. Jacyś młodzi urbexerzy może. Fajnie wyglądają to takie. Tu prąd w ogóle przy każdym był. Może właśnie w ten sposób kasy były jakoś poukładane. Jakoś tak specjalnie nie widzę na ziemi śladów po kasach. Tu jest rozwinięty ten szlak, jak zauważycie. A to chyba tak rozwinięty był po prostu. Tak po prostu. Idziemy dalej. Zobaczymy sobie tutaj. Cześć, cześć. Urbexerzy poglądać? Tak? Okej. Ja myślałem, że na rowerze będziecie tu jeździć. Na tej hali. Byli tu kiedyś, panowie? Nie, pierwszy raz jesteśmy. A, no to byliśmy. Tak? Często tu przychodzicie? Nie, ja pierwszy raz. Ja byłem, nie 5 razy i byłem już tam, Aha. tam. A są tu jakieś fajne miejsca takie oprócz tego tutaj? Na górę pan nie wejdzie, bo sufit jest rozwalony. Aha. A tak to tam nie byłem jeszcze, tam też nie. Tam jest tylko, tam jest coś takiego, że na przykład, wie pan, na przykład jak do Biedronki dowożą jakieś podstawy, A, rampa taka. to tam to jest. Aha. Tam nie pamiętam, a tam jest po prostu wejście i inne korytarze. Aha, i tyle. A pamiętacie ten sklep, jak jeszcze działał? Nie, ja tu nigdy nie byłem. Ja też nie. To jeszcze ten sklep już był, przed czym ja się urodziłem jeszcze. Aha. Tak? Znaczy to długo zniszczony jest. był. Bo tam jest kalendarz i jest 2011 rok. To gdzieś tak może być, nie? Od 2011 roku. Ja też. To eksplorujemy. Ogólnie oglądacie takie filmy urbexowe? Ja czasami. Tak? A Biegam po wsi znacie? A Biegam po wsi znacie?
Nie, ja mam tylko taki jeden kanał sprawdzony. Ale to obejrzcie sobie, biegam po wsi. To jest Fajny to kanał. gdzieś na YouTubie? Będzie na YouTubie, no. Chcecie być na YouTubie? Pewnie. Tak? Zgadzacie się? Dobra, to będziecie na fajnym kanale. Abyście nam pokazali, jak to wszystko tutaj wygląda. A te wloty to były co? Na lampy były, tak? Tak, to było na lampy. Znaczy, Aha. no tak, to było na lampy. Rozumiem, tam widzę jakieś wyjście ewakuacyjne jest, tak? Tutaj na tym. A popatrzcie, tu są ładne te, jak one są jeszcze takie żywe te kolory. Aha. One mogły być podświetlane, nie? Mogą być, no. Powiem Ci, że da się. Dobre dzisiaj, nie? Fajnie to wygląda. Zobacz, co dzisiaj jest w promocji, Ariel. Co jest w promocji? No. No to jest, no. Tutaj Jest jeszcze jeden taki urbex, to jest na ceglarni. Tak? Pan jest z Lublińca? Nie, my jesteśmy z powiatu tarnogórskiego. Aha, no to... no to... Ale to my zajedziemy, jak nam powiecie, gdzie to jest. Znaczy to jest, nie pamiętam od kolegów, ja tam nigdy nie byłem. To jest taka ceglarnia opuszczona i ona, ale to jest bardzo jakby, tam jest wszędzie szkło i ona jest, nie wiem, 3 razy większa niż to, ale to jest w okolicach McDonalda, tylko nie pamiętam A, gdzie. to myśmy tam byli. My tam mamy z tego odcinek. Mamy film, no. A, No jak wejdziecie u nas na kanał, to tam będzie. z Tam cegiełki. trzeba uważać, bo tam się jakieś osoby ukrywają w tej, Tak, tam tej, są tej cegielni, no. Bo cały czas one nas unikały jakoś tam, zrobiliśmy film, ale to, no, ktoś tam się ukrywał po prostu. Tak, Dobra, ja postaram się tam pójść. Zobaczymy, co tutaj jest. A te tablice są takie małe, są gdzieś tu jest. No, one są uszanowane, nie? bardzo ładne one są. Ci powiem, w O, niejednym- a tutaj? W niejednym domu by taka wołowina mogła zawisnąć. No. Ale nie w naszym, nie? Nie, w naszym nie. Ale tutaj jest instrukcja obsługi i mycia pieca konwekcyjno-parowego. Czyli on musiał gdzieś tutaj być, ten piec. Być może oni kurczaki No ale zobacz, przygotowywali tu masz tutaj. siłę, więc być może on był Że tutaj przy... stał i jest też Jest woda. woda, tak. Czy faktycznie ten Mogło piec tak mógł być. tutaj być i mogły być tutaj kurczaki? Bo wiem, że w tym sklepie, który tutaj zwiedzamy teraz, były kurczaki smażone przecież. Pieczone znaczy. Oni mieli zawsze szafy w każdym sklepie. Tak, tak. I mieli też własne mięso. Kiełbasy No, mieli tutaj musiało własne. być mięcho. Tak. Wiesz co? No, Ja pójdę na tą rampę zobaczyć. dobrze. Tam co chłopaki mówili, dobra? tam są pokoje i głównie toalety. Gdzie? Tam? Nie, Aha, to ja tam byłam. A to tam już byłem, ale ta rampa była tutaj, nie? Mówiliście, że to jest tutaj. A zobaczcie, to jeszcze wszystko jest zachowane. No to ładnie to wygląda jeszcze. No, jak nowe. Przecież to jest od 2011 roku, no to już jest ponad dekadę. Tutaj jest ten, coś na energię jest. Wszystko to jest przystosowane. Tu jest rozdzielnia elektryczna. Aha. No ale wiecie jak to jest, za chwilę to wszystko zacznie przeciekać. Tu są w ogóle drzwi otwarte, wyważone. A tu jakaś taka nagrzewnica chyba była. No w sumie to i tak się już nikomu nie przyda, ale tutaj znowu jest taka nagrzewnica. Czyli tu musiało być bardzo zimno. nie, lepiej nie próbuję. No tu jest mocno wszystko pourywane. Tutaj była cała ta rozdzielnia jest. A to tutaj ładnie wygląda. Wow! Wow, zobaczcie tutaj. Tego tu jest mnóstwo. Teraz. Patrzcie. Tu wszystko jest. O kurde. Co prawda jest to pozrywane, nie? To już nie będziemy gadać przez kogo, nie? Ale jest. Podpinane. To wszystko jest nowe. Urządzenia elektryczne nie tykać. Ale to wygląda. Ubikacje tam są? O, pójdę tu pająków jest. Ciekawe, czy to są szczury. Są na pewno. Są, nie? Też wieszak na fartuchy. Tutaj jest tyle pająków tam. Ło, no, dużo tego. A to w ogóle jest taki prysznic, że z każdej strony można być widać tą osobę, która się kąpie. Co? To wygląda pewnie ściana. Tu była jakaś ścianka po prostu, nie? Tutaj jest urwane to wszystko. A, Dział mięsny to jest. dział mięsny. No ale nawet takiego zapachu nie ma.
i tędy. A tutaj właśnie, to jest to, bo tutaj były takie, jakby to wygląda jak garaże, ale tak naprawdę to się otwierało i zapewne przyjeżdżał z dostawą samochód dostawczy i wypakowywał produkty, które potem były sprzedawane na tej dużej hali. Tak to musiało wyglądać. Pewne rzeczy są zamurowane, żeby po prostu osoby niepowołane się tu nie dostały, takie jak my poniekąd. A tutaj są kolejne szlaufy i tam ona robi przebitki. O! Olu! I co tam? Skończyłaś już zakupy? Jeszcze nie zaczęłam. A, jeszcze nie zaczęłaś. To tak jak zwykle. Ja w sumie już skończyłem. No, kończysz zakupy, kiedy ja jestem na płynach do płukania i robię No, obwąchiwanie, niestety nie? tak to wygląda. No trudno, tak to są zakupy. Trzeba się było nie żenić. No dobrze, idziemy teraz za Olą. A tutaj były dostawy, nie? Tak, tu był taki wielki garaż, że przypuszczam, że tu mógł samochód taki ciężarowy wjechać nawet, wiesz? Taki większy, bo tam, Tak. tam z tamtej strony są te rampy, gdzie samochody podjeżdżały po prostu z zewnątrz. Pokażemy to potem, jak to wygląda z zewnątrz, ale tutaj musiał być ogromny garaż, do którego wjeżdżano przez tamte drzwi. Tak? Tutaj są jakieś takie worki. Kto wie, czy na przykład tędy śmieciarka jakaś nie wjeżdżała albo coś, bo to nie może być taka sama pewnie rampa. No mogło tak być, mogło tak być. W innym miejscu, nie? Mogło tak Tutaj tak być. widać, że są śmieci, tak jakby coś miało być, wiesz. Sprzątane. Ale zobacz, tutaj, tu się wkrada przyroda. Widzisz? Tu po prostu wszędzie, jak popatrzycie na podłogę, to stamtąd, bo to jest taki magazyn tylko jakby no metalowy taki. Tutaj wkrada się po prostu jakiś rodzaj rośliny. Tak to wygląda. No i faktycznie to było wszystko sprzątane, a tutaj były zwroty, zobaczcie. Tutaj były zwroty i najprawdopodobniej przyjeżdżał tu samochód, wjeżdżał i na niego pakowało się zwroty. Tak to musiało wyglądać. Tu jakiś śmietnik jeszcze z zewnątrz i tu kolejne pomieszczenie, do którego zaraz wyjdziemy. Nie wiem. Jakieś alarmy były. Aha. A, i tutaj była jadalnia. No i tam już jest wyjście. Czyli można to było po prostu naokoło przejść. I tu było wyjście bezpośrednio do garażu. I potem przejście już na zewnątrz. No dobrze. Zwroty. Pójdziemy za tą strzałeczką. Suche, nie wiem co to znaczy. Może jakieś suche zwroty. No i tutaj jakaś pułapka na szczury. I ogromny boiler. Zobaczcie. Ogromny boiler. Ale tak patrząc na to, to on nie jest aż taki duży, jakby można było się spodziewać. Bo biorąc pod uwagę, że no jednak ten sklep jest sporych rozmiarów, no to nie jest aż takie duże. Dobra. Pójdziemy teraz do Oli. Ja jeszcze nie byłam w tych pomieszczeniach, w których ty byłeś najpierw, wiesz? Dobra. Ale czytałeś na tych drzwiach? A co tam pisało? Znaczy, właśnie to mnie intryguje. A to tutaj. Aha. Zostaw. No wiesz co, nie przeczytałem tego. Widziałem, to nie Czyli tak, przeczytałem. jak jest dostawa, to możesz się napalić, jeżeli trwa 15 minut, No. możesz wypalić 3 papierosy, bo to tak wyjdzie, co 5 minut. Czyli jeden papieros musisz wypalić w ciągu 5 minut. Tak, Przerwy. i musisz mieć przerwę. Jak masz dostawę, na przykład trwa 20 minut, możesz wypalić 4. A jak ktoś nie pali, to nie może w ogóle chyba ten. To nie może brać udziału w dostawach. A no tak, racja. No i widzisz. Ma to sens. Jeszcze jakieś opakowanie w ogóle jest. Ja wiem, że to są już zupełnie śmieci, ale przypuszczam, że właśnie te śmieci były tutaj w tym sklepie sprzedawane.
Wiem, że to dziwnie zabrzmiało. Ale cisza. Powiem Ci, że ciężko jest wyświetlić ten obiekt. Bo on jest spory, wiesz? Tak, żeby Ja się mogła zastanawiałem, czy taką latarki jakieś nie perspektywę użyć, dużą. ale potem tak stwierdziłem, że panel będzie najwłaściwszy. O, a tutaj było miejsce na gazetki. No przecież wiadomo, że gazetki w takich sklepach to zawsze były z promocjami i tak dalej. No tak to wyglądało. No i tutaj alarm, gdyby coś się paliło. No i znowu wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, ale tak naprawdę... Kto wydał? No nie wydaliśmy w ogóle. Słuchajcie, byliśmy w markecie. Jak dla Ciebie jest mnóstwo w ogóle, to co Ci tam inflacja, nie? Nie wiem, no nic nie było do kupienia, słuchaj, naprawdę. Aleś Ty się umazał, patrz. Nie było... Cały plecak. No umazałem się. Brudny ten sklep. A proszku żeśmy nie kupili. No, niestety w tym markecie nie dało się kupić nic ciekawego, więc będziemy musieli pojechać do innego. Ale myślę, jeszcze że... się trzyma, chociaż już sufit się zawala, to wiemy trzyma o tych się. eksploratorów, których żeśmy spotkali. Których pozdrawiamy, Tak, fajne chłopaki. sympatyczni eksploratorzy, No pewnie. już nam trochę poopowiadali. No, znali się na są miejscowi, tak? Znali się na temacie. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Bye. Do następnego piątku. Cześć. Ola, co tam robisz? Co tam w przebitki robisz? Tak klęczysz? Tak klęczysz i przebitki robisz? Kupę robisz? Na środku? Co ty tam robisz? Na parkingu robisz?